Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto sople lodu. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 3 duże jajka, 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 szklanki cukru. Szklanka o pojemności 250 oraz 3 łyżki kakao. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dodaję pozostałe składniki. Dolewam olej, mleko, dodaję proszek, kakao i porcjami mąkę. I ciasto należy bardzo dokładnie pomieszać. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję i wyłożymy do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Tak, ja myślę, że moje ciasto już jest idealnie połączone. Jeszcze zbierzemy brzegi. Tak. I teraz wykładamy do formy. Ciasto będziemy piekli około 35 minut do 40, to w zależności jaki mamy piecyk. Ja mam piecyk gazowy, więc piekę 35 minut w 170 stopniach. Ciasto sprawdzamy patyczkiem. Jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że ciasto mamy wypieczone. Jeszcze możemy sobie tak wstrząsnąć, wyrównać i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Będziemy potrzebować litr mleka, 3 szklanki mleka gotuję, a w jednej rozprowadzę pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej, 2 jajka, szklankę cukru i później masę podzielimy na pół, dodamy kakao, a do ostudzonej masy dodam mleko w proszku. Teraz mam tu 25 deko masła i masło przekładam do mleka i będziemy to wszystko razem gotować. Do mleka dodaję mąkę pszenną, jajka i dokładnie mieszam. I mąkę ziemniaczaną. Szklanka o pojemności 250. I dokładnie musimy rozmieszać i wlejemy na gotujące się mleko. Będziemy gotować około 2 minut. Tylko to należy bardzo dokładnie rozprowadzić. Mieszamy i na gotujące się mleko wlewamy. Na gotujące się mleko z masłem wlewamy idealnie rozmieszane mąki, obie mąki, jajka. Dodajemy cukier i masę dokładnie mieszamy. Uważamy, aby nam się nie przypaliła.
sobie zmienić, bo coraz trudniej się miesza. I masa już skęsniała i pozostawiamy do ostudzenia. Jeszcze może ją troszeczkę przegotujemy. I krem zostawiamy do ostudzenia. Masa jest idealna i zostawiamy, aby całkowicie ostygła. Ciasto już mam upieczone, ostudzone, masę budyniową też już mam ostudzoną i będziemy ponadto potrzebować biszkopty i szklankę esencjonalnej herbaty. Jeżeli nie jedzą dzieci, możemy dołożyć rumu oraz 1 łyżkę kakao. I teraz masę ucieramy, dodając mleko w proszku. A tutaj przełożę kakao, bo część masy będzie z kakao. Dokładnie należy uprzeć. Tak, ja myślę, że już mamy połączone składniki, masa utarta i jedną część ciasta, przepraszam, masy dołożę do kakao, 1/3, tak niewielką ilość i dokładnie wymieszam. Może wezmę łyżkę, dokładnie wymieszamy. A tą masę podzielimy na 2 części. Jedną część jest idealnie połączona. Tak. I teraz ciasto posmarujemy 1 częścią masy, całą powierzchnię rozprowadzimy. Równo rozprowadzimy po całej powierzchni i tak, cała powierzchnia jest pokryta i przykrywamy ciastem. Dociskamy i smarujemy wierzch. Też pokrywając całą powierzchnię. I
teraz dajemy porcjami masę z kakao. Takimi niewielkimi porcjami. Też całą powierzchnię pokrywamy. I na to będziemy wkładać nasączone biszkopty. Biszkopty pokroiłam na pół. Tak, jeszcze porozprowadzamy, aby ta masa z kakałem była na całej powierzchni. I teraz biszkopty pokroiłam na pół, nasączamy i wkładamy w ten sposób. I tak zrobię z całą powierzchnią. Tak przygotuję całą powierzchnię. I tak oto wygląda ciasto sople lodu. Ukroimy kawałeczek. Ciasto najlepiej, gdyby było całą noc w lodówce. Tak wygląda w przekroju ciasto sople lodu. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto sople lodu.